Muzyka daje duszę wszechświatowi, skrzydła umysłowi, lot wyobraźni, a wszystkiemu życie. Platon. Styl muzyczny zwany galantem, który powstał około 1710 roku, wyznaczył początek epoki klasycyzmu. Tego rodzaju muzyka poważna miała być wesoła, elegancka, finezyjna i lekka w odbiorze. Największymi kompozytorami stylu galant byli Johann Bach, Giovanni Battista, Sammartini, Giovanni Battista Pergolesi. Z galantu narodziła się następnie klasyczna muzyka poważna. Klasyczny to z łaciny classicus, najwyższej klasy, doskonały. Takie miały być utwory muzyczne epoki klasycyzmu, który obowiązywał do 1820 roku. Przejrzyste, ekspresyjne, naturalne, o jasnej, klarownej formie. To czas rozkwitu muzyki instrumentalnej. Opery, koncerty, symfonie, ronda, sonaty, wariacje. Te gatunki muzyczne rozwinęły się wówczas najbardziej. Mozart, Beethoven, Haydn to oni uczynili z Wiednia stolicę klasycznej muzyki poważnej. W Polsce w okresie klasycyzmu narodziła się muzyka symfoniczna, której twórcami byli Milwid i Dankowski, opera Kamieńskiego, Lezla i Stefaniego oraz muzyka fortepianowa w wykonaniu Marii Szymanowskiej i Michała Ogińskiego. Fryderyk Chopin, Władysław Szpilman, Moniuszko, Penderecki, Kilar, Wieniawski to wielcy kompozytorzy muzyki klasycznej, których nazwiska rozsławiły Polskę w świecie. Dziś śmiało można się pokusić o stwierdzenie, że możemy przyjąć miano stolicy muzyki klasycznej, która rozbrzmiewa w ponad 20 filharmoniach, żeby wymienić tu tylko Filharmonię Narodową w Warszawie, Filharmonię Krakowską imienia Karola Szymanowskiego, Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię Poznańską, Łódzką imienia Artura Rubinsteina, Operę i Filharmonię Podlaską w Białymstoku, a także Państwową Filharmonię imienia Ludwika Różyckiego w Jeleniej Górze, Śląską w Katowicach, Filharmonię Kameralną w Sopocie i wiele, wiele innych. Ponadto na całym świecie koncertują nasze wspaniałe orkiestry, takie jak Sinfonia Varsovia, Orkiestra Stołecznego Miasta Krakowa Sinfonietta Krakowia, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus i Sinfonia Juventus. Tegoroczny program festiwali i koncertów w Polsce przyciągnie z pewnością wielu melomanów. Odbędą się Szalone Dni Muzyki, określane mianem największego w Polsce święta muzyki klasycznej. Zainspirowane francuskim festiwalem La Folle Journée, to znaczy Szalony Dzień. Narodził się u nas w 2019 roku z inicjatywy Sinfonii Varsovii. Jest to maraton krótkich koncertów odbywających się corocznie w ostatni weekend września w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. To jedyny w kraju festiwal, który łączy koncerty symfoniczne i kameralne w wykonaniu największych światowych gwiazd, a także z udziałem najzdolniejszych młodych muzyków z Polski. Co roku, jak podają organizatorzy, w trakcie festiwalu występuje około 1000 artystów. La Folle Journée, tak zwany Szalony Dzień, to podtytuł sztuki Pierre'a Beaumarchais Wesele Figara, arcydzieła literatury francuskiej, która wyśmiewała przestarzałe przywileje francuskiej arystokracji. To ta sztuka natchnęła Mozarta do skomponowania Wesela Figara. Kolejny festiwal to Opera Rara Kraków, festiwal operowy organizowany przez Kapellę Krakowiensis, a także festiwal Misteria Paschalia, gdzie przez 9 dni odbywać się będą koncerty w Bazylice Mariackiej, Starej Synagodze i w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Program obejmuje m.in. recitale słynnych klawesynistów i największą w Polsce wystawę dawnych instrumentów klawiszowych. Najznamienitsze nazwiska ze świata muzyki klasycznej pojawiają się na corocznym Ice Classic w sali audytoryjnej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym Ice Kraków. Tu występowała m.in. Aleksandra Kurzak, Edyta Gruberowa i wiele, wiele innych znakomitości. Grały orkiestry symfoniczne z Montrealu, Londynu, Paryża. A co wydarzy się w najbliższym czasie w repertuarze klasycznym? Koncert wiedeński z Wiednia do Nowego Jorku. Koncert w wykonaniu światowej sławy krakowskiej Royal Chamber Orchestra pod dyrekcją znakomitego skrzypka i dyrygenta Adama Wagnera, który zagra na włoskich skrzypcach z XVIII wieku. Z orkiestrą wystąpią soliści międzynarodowych scen, m.in. Wiktoria Zadworna z Teatru w São Paulo, która w 2023 roku wystąpiła jako solistka koncertu podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Cannes, gdzie odniosła wielki sukces.
Wystąpią też tenorzy, mezzosopran Justyna Gęsicka, a także 4 tancerze, soliści baletu Opery Lwowskiej. W programie koncertu są arie, duety, walce i polki Johanna Straussa, Franza Leara, Imre Kalmana oraz największe przeboje muzykalowe, filmowe i światowe wszechczasów. Koncert chopinowski w Chopin Point Warsaw, koncert przy świecach w krainie muzyki klasycznej, gdzie wystąpi duet fortepianowy Vicinato Piano Duo. Przy blasku świec zabrzmi m.in. muzyka Vivaldiego, Beethovena, Mozarta, Chopina, Straussa. Time for Chopin, codzienne koncerty chopinowskie w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików w Zamku Królewskim w Warszawie. Na fortepianie, jaki bywał stosowany w czasach Chopina, jedynym takim w stolicy. Noworoczna gala, koncert wiedeński. Przeniesie nas do romantycznego Wiednia i wysłuchamy współczesnych musicali. Utrzymana w klimacie wytworności gali wiedeńskich. Koncerty chopinowskie przy świecach. W sali koncertowej Fryderyk w Warszawie odbywają się prawie przez miesiąc. W programie koncertów obok utworów Fryderyka Chopina znajdzie się także muzyka innych kompozytorów, którymi inspirował się Chopin. Bacha, Mozarta, Beethovena. Kompozytorów z kręgu europejskiej muzyki romantycznej, Liszta, Elsnera, Moniuszki, a także twórców późniejszych. Recital z udziałem profesorów Polskich Akademii Muzycznych i młodych artystów z osiągnięciami. Koncerty odbywają się w formie kameralnych, salonowych spotkań muzycznych, a w tym samym miejscu, w sali Fryderyk, 1 marca tego roku odbędzie się koncert z okazji 214 urodzin Chopina. Inne miejsce na muzycznej mapie Polski – Szczecin. To tu odbędzie się Strauss Gala, Vienna Morphing Orchestra. Jedyny w Polsce koncert nawiązujący do wspaniałych wiedeńskich koncertów noworocznych. 20 lat Speaking Concerts, Strauss na karnawale, Gdańsk. Koncert muzyki Straussa połączony z wykładem o królu walca. Niezapomniane melodie Wiednia, Racibórz, walce Straussa oraz pieśni, arie, duety twórców teatru muzycznego i miniatury skrzypcowe. 12 tenorów i diva, Warszawa. 12 wspaniałych tenorów i solistka Agata Sawa, mezzosopran. Dyrygent, klarnecista Wojtek Mrozek. Charakterystycznym dla koncertów 12 tenorów i diva jest wirtuozeria wokalu, kolor wielogłosowości połączony z humorem, dzięki czemu burzą oni stereotypowy obraz klasycznej muzyki wokalnej i instrumentalnej. Usłyszeć będzie można ponadczasowe hity i wiele innych muzycznych niespodzianek, jak zapowiadają organizatorzy koncertu. Warszawskie Łazienki Królewskie, Pałac na Wodzie. To tu odbędzie się muzyczna podróż przez kolejne epoki i style, połączenie klasyki z nowoczesnością w wykonaniu 3 pasjonatów, studentów Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncerty zatytułowane Salony Muzyczne, Trick Trio. I wreszcie Pasja według świętego Jana. Warszawa, Zamek Królewski. Dzieło Jana Sebastiana Bacha po raz pierwszy wykonane w 1724 roku w Lipsku, wielokrotnie zresztą przez twórcę zmieniane. To z pewnością nie wszystkie wydarzenia, które odbędą się w najbliższym czasie, ale widać, jak bardzo nasycony jest klasyczny repertuar na polskiej scenie muzycznej. Muzyka nie jest w nutach, ale w ciszy pomiędzy dźwiękami. Wolfgang Amadeusz Mozart.